Jeśli chcecie lepiej zorganizować swoją kuchnię, to w IKEA znajdziecie naprawdę sporo sprytnych rozwiązań. Dzisiaj pokażę Wam najlepsze pomysły na organizację kuchni z IKEA. Od organizerów do szuflad, przez półki i kosze, aż po praktyczne gadżety na blat i do spiżarni. Są tu rzeczy, które pomagają ogarnąć porządek, zaoszczędzić miejsce i sprawić, że kuchnia jest po prostu wygodniejsza w codziennym używaniu. Zobaczmy, co warto mieć u siebie. Zapraszam na odcinek. Jeśli podczas gotowania potrzebujesz mieć wszystkie swoje przyprawy pod ręką, bardzo fajnym pomysłem jest taki oto organizer, który został wykonany z litego drewna sosnowego. Kosztuje 40 zł i są tu tak naprawdę dwa pojemniki, które można ustawiać jedno na drugim. Zobaczcie, tutaj jest bardzo fajne rozwiązanie. Jest to taki regulowany stojak z haczykami za 60 zł, ale to, co w nim najlepsze, to to, że jest on na takich jakby kołkach rozporowych. Nie trzeba go przykręcać do ściany, tylko montujemy go pomiędzy blatem a górną szafką kuchenną. No i zobaczcie, w ten sposób zyskujemy sprytne miejsce do przechowywania. Do niego możemy dokupić takie oto pojemniki za zaledwie 3 zł oraz inne akcesoria, drążki, półki i tym podobne. W ten sposób zyskujemy naprawdę bardzo fajne miejsce do przechowywania w pionie na ścianie. Niskim kosztem, tanio, a jak praktycznie. Macie problem z nieustawnymi półkami w szafkach wiszących? Proszę bardzo, zobaczcie, jak fajnie można rozwiązać ten problem dzięki wstawianym półkom o nazwie Wariera za 20 zł oraz wiszącym koszyczkom również w tej samej cenie. Tutaj z kolei możecie zobaczyć, że możemy też kupić półkę Wariera płytszą za 15 zł. Ta szuflada została zagospodarowana wkładami wykonanymi z drewna bambusowego o nazwie Updatera. W kolekcji tej znajdują się organizery do szuflad wykonane z takich materiałów jak plastik, filc i drewno bambusowe. Tłumią dźwięk luźnych przedmiotów, gdy otwierasz szuflady kuchenne i elegancko się prezentują. Wkłady mają przeróżne szerokości i dopasujesz je praktycznie do każdej szuflady. Zobaczcie tutaj, w szufladzie poniżej mamy wyższe pojemniki za 50 zł oraz taki większy za 80. Idealny akurat na jakieś większe akcesoria kuchenne, tak jak tutaj mamy jakiś słoiczek, tarkę, tego typu przedmioty. No a tutaj możemy podejrzeć, jak wyglądają takie pojemniczki wykonane właśnie z filcu. Te 3 filcowe pojemniki kosztują 50 zł, a obok możecie zobaczyć jeszcze organizer na sztućce, również filcowy za 30 zł. Te filcowe pojemniki przydadzą się nie tylko do przechowywania przypraw czy jakichś tam małych drobiazgów, ale zobaczcie, na przykład w tej szufladzie przechowywane są rączki do garnków, takie zdejmowalne oraz elementy organizera do szuflady. W tej szufladzie możemy podejrzeć, jak fajnie koszami z serii Halbar można zagospodarować całą szufladę i uzyskać profesjonalną sortownię śmieci. W tej szufladzie, zobaczcie, znajduje się mata, również z serii Updatera. Taka mata o wymiarach 50 na 48 cm kosztuje 25 zł. No i kolejne bardzo fajne akcesoria do kuchni to uchwyty na talerze. Większy kosztuje 50 zł, a mniejszy 40. Nie tylko zapobiegają przesuwaniu się talerzy podczas wysuwania szuflady, ale zobaczcie, można wszystkie wyjąć naraz, gdy potrzebujemy na przykład posprzątać w tej szufladzie albo gdy organizujemy jakieś przyjęcie i wiemy, że wszystkie talerze będą nam potrzebne, no to możemy wszystkie wyciągnąć za jednym zamachem, wygodnie chwytając za uchwyty. W IKEA możemy znaleźć nawet przepis na spaghetti. Jeżeli chcecie takowe zrobić, to zastopujcie sobie film w tym momencie i spiszcie ten przepis.
kolejny bardzo fajny organizer to ta półka narożna za 60 zł, która pozwala zorganizować takie trudne miejsce, którym jest róg blatu kuchennego, no bo zazwyczaj ciężko tam cokolwiek przechowywać. A dzięki tej półce, zobaczcie, możemy tam trzymać przyprawy, deski do krojenia, no co tylko nam jest potrzebne. No i tutaj powyżej mamy szynę kuchenną, czyli tak zwany railing. No i zobaczcie, jaki to jest fajny pomysł, aby mieć wszystkie potrzebne rzeczy pod ręką. A to słuchajcie, torba na ziemniaki, 2 sztuki za 15 zł zaledwie, która została wykonana z naturalnego materiału, jakim jest juta, a uchwyt został wykonany z bawełny. No i nadaje się nie tylko do przechowywania ziemniaków, ale też do innych warzyw korzeniowych. Dzięki temu, że jest zamykana na zamek, no to wszystkie te warzywa będą znajdowały się w miejscu, w którym nie dopływa światło, co wydłuża ich przydatność do spożycia. Tutaj kolejny pomysł na wykorzystanie tego narożnego organizera. Zobaczcie, w ten sposób można uzyskać taki kącik kawowy, a tutaj organizacja lodówki dzięki pojemnikom z kolekcji IKEA 365+. Są to pojemniki na żywność z pokrywkami, które pozwalają przechowywać rzeczy na przykład na drugi dzień, kiedy coś nam zostanie po obiedzie. A tutaj przykład zagospodarowania szuflady organizerem wykonanym z plastiku. Również z kolekcji Updatera. A to jest bardzo fajny produkt, sama taki mam. Jest to przegroda na pokrywki wykonana ze stali nierdzewnej. Kosztuje 25 zł i fajne w niej jest to, że jest rozsuwana, dzięki czemu można dopasować jej szerokość do przechowywanych elementów. No i możemy w niej przechowywać nie tylko pokrywki, ale też deski do krojenia, a nawet niektóre naczynia. No i kolejny tego typu organizer, tym razem wykonany z drewna bambusowego, kosztuje 13 zł, ale ten jest nieregulowany. No i z definicji jest to uchwyt na talerze, ale tutaj akurat, zobaczcie, przechowywane są na nim deski do krojenia. Tutaj mamy organizer taki, który można postawić przy zlewie. Jest to taka wielofunkcyjna suszarka na naczynia, również z miejscem na sztućce, kosztuje 50 zł. Tutaj widzimy kolejne organizery do szuflad, które już Wam pokazywałam. No a zobaczcie, jak tutaj można fajnie zorganizować taką szufladę pod zlewem. I kolejny przykład organizera nablatowego, tym razem nie narożny, a taki prosty, za 50 zł. No i tutaj również na nim możemy poustawiać potrzebne nam do gotowania różne przyprawy. To też jest fajny pomysł, to co tutaj widzicie, zamiast robić dodatkową szafkę, co na pewno drogo wyjdzie, można pod blatem umieścić taki wózek. No i zobaczcie, ile miejsca do przechowywania zyskujemy. Taki wózek kosztuje 150 zł. I kolejny sosnowy organizer, tym razem stołowy za 25 zł z uchwytem, dzięki któremu możemy przenieść wygodnie przyprawy z blatu na stół. A w tej aranżacji róg blatu kuchennego został zagospodarowany taką tacą obrotową, co również jest bardzo fajnym pomysłem, no bo mamy w ten sposób dostęp do każdego elementu, który znajduje się na tej tacy. Wystarczy ją obrócić. Taca kosztuje 60 zł i najmniejszy z serii organizerów nablatowych za 20 zł, który wykonany został z drewna bambusowego i ma metalowe nóżki. Można układać jeden na drugim i przechowywać na nim potrzebne przyprawy.
A tutaj przykład zorganizowanej otwartej spiżarni za pomocą regału o nazwie Iwar i elementów z tej samej kolekcji. Mamy tutaj pojemnik z kółkami na samym dole, koszyki podwieszane za 15 zł oraz półka na butelki za 50 zł. Znalazły się też tutaj pudełka sosnowe za 30 zł. Na czarnym relingu możemy powiesić taką oto suszarkę do naczyń. Bardzo fajny patent, bo zobaczcie, dzięki temu można łatwo przecierać blat kuchenny, nic nam nie zajmuje tutaj miejsca. Taka podwieszana suszarka kosztuje 60 zł, a na samym relingu możemy też zawiesić różne inne pojemniczki. Na przykład taki bawełniany pojemniczek za 15 zł. A obok płyty grzewczej można ustawić taką oto podstawkę wykonaną ze stali nierdzewnej za 25 zł, która ochroni nasz blat przed gorącymi naczyniami. Kolejnym pomysłem na przechowywanie w pionie na ścianie jest taka półka ścienna za 30 zł. W ten sposób możemy przechowywać przyprawy bez zajmowania zbędnego miejsca na blacie. A poniżej mamy taki oto uchwyt na talerze w kolorze żółtym za 13 zł. Podstawka na tablet przydaje się również w kuchni, bo dzięki niej można w wygodny sposób przeglądać przepisy zarówno na tablecie, na telefonie komórkowym, jak i można na tej podstawce postawić po prostu książkę kucharską. Podstawka kosztuje 40 zł. A na czarnej szynie, którą Wam już wcześniej pokazywałam, można powiesić również uchwyt na ręczniki papierowe. Uchwyt kosztuje 25 zł. I kolejna podstawka obrotowa, tym razem wykonana ze stali, kosztuje 60 zł. A tutaj mamy nowość. Dywanik kuchenny, ale wykonany z bambusowego drewna. Jego wymiary to 50 na 100 cm i kosztuje 40 zł. Ratanowo-bambusowy kosz na warzywa i owoce za 150 zł jest dwupiętrowy, a naturalna cyrkulacja powietrza i 2 osobne pojemniki przedłużają czas przydatności przechowywanych produktów i zapobiegają marnowaniu żywności. Spójrzcie na ten patent zapewniający dodatkowe miejsce do przechowywania. Poniżej wiszących szafek kuchennych, a nad blatem można zamontować dodatkowe półeczki, na których możemy odłożyć rzeczy, które chcemy mieć pod ręką. Taka półka razem ze wspornikami kosztuje 114 zł. I kolejny pomysł na przechowywanie rzeczy w pionie, aby wykorzystać przestrzeń pomiędzy szafką a ścianą. Zobaczcie, wystarczy powiesić kilka szyn i w ten sposób możemy przechowywać, tak jak tutaj, na przykład patelnie oraz inne potrzebne akcesoria kuchenne. Nowością jest również taka półka na butelki za 15 zł, którą możemy włożyć albo do szuflady, albo do szafki, na półkę, albo nawet na blat kuchenny i przechowywać w niej butelki. Produkt został wykonany z drewna bambusowego. W kolekcji znajdziemy też takie wąskie, a długie pojemniki na przyprawy, które można przechowywać w takich długich szufladach. Albo filcowy za 20 zł, albo nowość taki plastikowy za 10 zł. I to już wszystkie pomysły na organizację kuchni z IKEA, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Tradycyjnie napiszcie w komentarzu, który produkt spodobał Wam się najbardziej, albo co najbardziej przydałoby się w Waszej kuchni. Bardzo jestem ciekawa też, jak u Was wygląda organizacja. Jeśli lubicie takie filmy o organizacji domu i o rozwiązaniach z IKEA, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo regularnie będę pokazywać różne inspiracje. I przy okazji bardzo Wam dziękuję, że jesteście tutaj ze mną, szczególnie jeśli czekaliście na nowe filmy. Ja wiem, trochę mnie ostatnio nie było, ale już wracam do nagrywania. Także dzięki wielkie, że tu jesteście, że mnie oglądacie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!